ktoś niósł z Polaków wiadro tej zaprawy murarskiej. Zawartość tego wylała się. Następnego dnia pod sąd pół roku łagru. Jedziemy przez Białystok, przez inne miejscowości, jesteśmy na granicy, mijamy granicę, a na granicy są kolejarze i proszą: panie, panie, daj chleba, daj, zlituj się, my głodni jesteśmy. No to już zwiastun czegoś, co może być tylko trudne do przeżycia. Jak oni proszą o chleb, że są głodni, no to myśmy też wtedy zdali sobie sprawę, że nasza sytuacja nie jest to najlepsza. Przejechaliśmy obok Moskwy, w Moskwie nie byliśmy, tylko obok. Przejechaliśmy Ural i dojechaliśmy do Nowosybirska. I przed Nowosybirskiem pociąg się zatrzymuje, jest ranek, żołnierze sowieccy otwierają nasze te wagony i mówią: wychodźcie, wychodźcie, koniec jazdy. I tam już samochody ciężarowe sowieckie stały. Okazało się, że nas wieźli w głąb tych stepów. Nie ma żadnych drzew. Nie ma tylko trawa i ta droga wyboista, taka stepowa droga. W końcu wieczorem przyjeżdżamy do kołchozu. No, jest 1 maj. Wiemy o tym, że są rozbawieni mieszkańcy. Okazało się, że przywieźli wódkę, bo przywożą wódkę i cukier 2 razy do roku. Przywieźli na 1 maja i na święto rewolucji. I oni zakupili tej wódki tak dużo, że oni skrzynkami i wtedy się nic nie liczyło, tylko pili, dopóki ostatnią butelkę nie wypili, to nie chodzili do pracy, bo to jest praźnik, bo jest święto. Po 2-3 miesiącach poznałem pewną Rosjankę, której rodzice zostali przywiezieni. Urodziła się już tam na miejscu, była Sybieraczką prawdziwą. I ona skończyła we Włodarówce szkołę 10-latkę i została nauczycielką w kołchozie. No, ponieważ my Polacy trochę byli inni jak Rosjanie, do tych dziewczyn inaczej podchodziliśmy. No i tak prawdę mówiąc, to była moja pierwsza sympatia, pierwsza miłość. Ta młoda dziewczyna, ona była w moim wieku. Początek roku 1941. W pewnym czasie podjeżdżają samochody, NKWD-ista wyczytuje nazwiska rodzin. Ci mają załadować się do samochodów, bo wyjeżdżamy w okolice Akmolińska do Kazachstanu do pracy przy budowie linii transsyberyjskiej południowej. Moja biedna Kacia ze łzami w oczach, chustką na głowie, rozpłakała się, druga ją trzyma i nie wiedziałem, czy to się cieszyć, czy to się smucić, no bo pierwsze byłem przeznaczony na pobyt tam na Syberię, całe życie to jest raz, a to mi się wcale nie uśmiechało się tam być całe życie, być kołchoźnikiem na Syberii. No, jakaś odmiana, może bliżej kolei być. I ze smutkiem pożegnaliśmy się ze wszystkimi Rosjanami, no i zawieźli nas do Atbasar, miejscowość. Byliśmy przeznaczeni do budowy takich magazynów, budynków, no, parowozowni. Inni się dostali na tory. Jakie warunki były? Mieszkaliśmy w barakach przede wszystkim. Nie były ocieplone te baraki i chodziliśmy na 10-godzinny dzień pracy.
Praca różna była. Przy tynkowaniu, przy noszeniu cementu. Ciężki ten cement w wiadrach nosić bez windy. No, dla młodego człowieka ten kręgosłup jeszcze nie jest taki bardzo sztywny. Ktoś niósł z Polaków wiadro tej zaprawy murarskiej. Zawartość tego wylała się. No już następnego dnia pod sąd pół roku łagru. Potem nastąpił w 1941 roku pamiętny 22 chyba czerwiec 1941 roku, kiedy ni z tego, ni z owego zbiera nas jakiś tam NKWD-sta, czy jakiś do spraw politycznych w sali i takim przytłumionym głosem mówi do nas: hitlerowskie Niemcy zdradziecko napadły na Związek Radziecki. Walki na froncie trwają. My musimy wzmóc wysiłek i zbieramy się po to, żeby podjąć taką decyzję, że z własnej nieprzymuszonej woli od dnia jutrzejszego mamy pracować nie 10 godzin dziennie, tylko 12 godzin dziennie. No jak zwykle gromkie brawa, brawa, wszyscy się tak wstają, entuzjazm. Nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby okazać, że my nie będziemy bili brawa, i żeby oni nas umieścili w gorsze miejsce, do łagru jeszcze wsadzili. No. Organizm tak już sam reguluje, co może być niebezpieczne dla mnie. Gdzieś pod koniec lipca nas, Polaków tylko, zebrano i na tym zebraniu wystąpił też jakiś tam NKWD-sta i też takim przytłumionym głosem do Polaków się zwracał. Już teraz zupełnie inny ton był. I mówi tak: bracia Polacy, został zawarty układ pomiędzy Polską a Związkiem Radzieckim, żeby ci wszyscy Polacy, którzy przebywają tu na terenie Związku Radzieckiego, zostali ludźmi wolnymi. I właśnie od dnia dzisiejszego jesteście już ludźmi wolni i będziecie traktowani tak samo jak ludzie radzieccy. Układ ten sikorski-majski nastąpił wtedy i po tym układzie tak nastąpiła taka zmiana. O ile pierwsza zmiana, jak Związek Radziecki został napadnięty, to nam by pogorszyło się, o tyle już po tym układzie byliśmy już sojusznikami Związku Radzieckiego i byliśmy ludźmi wolnymi. Tak nam oznamiono. Dowiedzieliśmy się, że niektórzy Polacy, to znaczy, którzy przejeżdżają i szukają swoich rodzin. No i w nas powstała nadzieja, że ten brat, który został aresztowany w październiku 1939 roku, może w końcu odnajdzie nas. A oni, znowu ci więźniowie, którzy zostali wypuszczeni z łagrów, oni będąc tam na stacji, wśród ludzi, wśród Polaków, dopytywali się, z jakiej miejscowości, gdzie mniej więcej są powywożeni ludzie. Obszar Związku Radzieckiego jest większy jak cała Europa. I znaleźć rodzinę na takim wielkim obszarze, to byłoby, równało się z cudem. No ale mieliśmy w każdym razie nadzieję, że może wśród tych ludzi, którzy szukają swojej rodziny, może znajdzie się mój brat. Jak już się skończył ten 12-godzinny dzień pracy, to każdy z nas na zmianę wychodziła jedna siostra, to druga siostra, to ja wychodziłem ktoś. I jak pociąg jakiś się zbliżał, to od parowozu aż do ostatniego wagonu ktoś biegł wzdłuż pociągu i dla przykładu, ja biegłem i krzyczałem: czy Łapiński jest?
tym wagonie i tak szybko, szybko, od jednego aż do końca wagonu, raz, drugi przeleciałem. No i tak mija ze 3 tygodnie, wychodzimy na ten pociąg, a brata nie ma, nigdzie nie mogliśmy spotkać. Dopytujemy się tych, którzy już tak jakoś się połączyli, niektórzy z innymi, którzy przebywali, no nic nie słyszeli, nic nie wiadomo. Nasz któregoś dnia, jakiś miesiąc po tym wszystkim, to wyszła moja siostra. I też to samo powtarzała. Od parowozu krzyczała głośno, a ci, którzy w wagonie przebywali, nazwisko powtarzali. Czy Łapiński tam jest między nimi, czy nie ma? I biegnie i krzyczy: Łapiński jest, nie ma, aż w końcu Łapiński jest. Cud. No to jak jest, to wychodź, żeby on wyszedł na stację, żeby już dalej nie jechał, żeby tutaj na tej stacji wyszedł. I wychodzi ten skazaniec, łagiernik taki, owinięte buty, owinięte z tego łyka, papierem jakimś okręconym sznurkami, kufajka podarta, no niepodobny. Połączył się z nami i pracował. No i tak pracował od kiedy? Od chyba sierpnia do początku, do stycznia 1942 roku. I wtedy gruchnęła wieść, że na południu, w okolicach Taszkentu, 4000 kilometrów od Akmoleńska, od Atbasaru, tworzy się wojsko polskie. No to nic innego, jak wstąpić do tego wojska i służyć w tym wojsku. Zgłosiliśmy się do władz tych zakładów, żeby pozwolili nam zwolnić się z pracy i pojechać do wojska. No nie bardzo to mi odpowiadało, bo mieli przecież tą darmową siłę roboczą, ale w końcu, ponieważ byliśmy przyjaciółmi, sąsiedzi, byliśmy sojusznikami, no to oczywiście, że się w końcu musieli, jakaś była umowa, że się musieli zgodzić. I pewnego dnia, zimowo porą, mróz trzaskający około 40 stopni, ku naszej uciesze dostajemy bilet kolejowy w okolice Taszkentu